Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dziś sobie ogarniemy demontaż Nokii 3100. No niegdyś bardzo popularna Nokia swego czasu. Pamiętam, jak wychodziły tutaj telefoniki z kolorowym wyświetlaczem. Ta Nokia naprawdę no tutaj była dość popularna w tym czasie. Ściągamy sobie tę klapkę, wyciągamy baterię. Bateria w tym telefoniku to oryginał BR5C. Taka dość specyficzna i troszkę inny kolor niż poprzednie. No i widzimy również informacje podstawowe Nokia 3100 typ RH19, wyprodukowana Niemcy. I teraz sobie podważamy obudowę przednią. Tutaj oczywiście najlepiej od samego dołu, jak przystało w starszych telefonach Nokii bądź bocznych klawiszach. Delikatnie sobie podważamy. I w ten oto sposób możemy już tutaj poprawnie wymontować sobie przednią obudowę. Jeśli chodzi o ten model Nokia 300, to w tym przypadku było bardzo często ścierała się ta nakładka klawiaturki przedniej. Często się ją wymieniało, ale widzicie, w bardzo prosty i praktyczny sposób. Teraz sobie odkręcimy śrubeczki. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Do tego posłużymy się Torxem Torx100 T6H. Torx, który oczywiście był najbardziej popularny w tych starszych telefonikach. Dość solidne i szerokie tutaj były śrubeczki. I tak w sumie powinno być zawsze. Ok. I ostatnia śrubeczka. Widzicie, jest to naprawdę tak proste, że nie powinniście mieć z tym w ogóle żadnych problemów. Jest, wszystko sobie ładnie odkręciliśmy i wyciągamy wszystko z wewnątrz korpusu. Teraz zobaczcie, jeśli chodzi o wibracje, tutaj bardzo prosto wyciągamy. Jeśli chodzi o mikrofonik również i port ładowania podobnie. Tu jest taka fajna odsłona na płytę główną. Tu chwilkę spojrzymy sobie na płytę, jak to wszystko jest rozmieszczone i dokładne nazwy tych tutaj mikro rzeczy, mikro jakichś procesorów i tak dalej. I jeśli chodzi o wymianę tutaj wyświetlacza, tu sobie podważamy najlepiej od samego dołu. Sobie wjeżdżamy. I tu mamy membrankę klawiatury, o właśnie, połączoną wraz z ramką i wyświetlaczem. I tak to wygląda. Widzicie, bardzo prosty demontaż. Wyświetlacz, głośniczek od rozmów i cała ramka oraz tutaj membranka, którą możemy też w bardzo prosty sposób sobie wymienić, odklejając tutaj, bądź odpowiedni tutaj klawisz, który po prostu nie funkcjonuje prawidłowo, też możemy go wymontować, odkleić, wymienić i również wyczyścić te styki, gdyby były jakieś zaśnieżałe, bądź tutaj nie wiem, co się działo z nimi. To wszystko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!